Siemanko, dziś kierunek Pyrzyce pod Szczecinem. Mega ciekawa fura do kręcenia. Znaczy fura. Właściwie to maszyna, do której nie wiedziałem, czy ubrać koszulę w kratę, czy może jednak skórę, bo jest nie byle jaka. No cena ponad 1 000 000 złotych, 10 ponad ton masy własnej. Jeśli jakiś sprzęt ma w nazwie heavy duty, nie jest to żadna pierdawka w postaci pick-upa, oj, to możemy być pewni, że będzie konkretni. W dodatku wiecie, ja przeważnie zajmuję się próbami autostradowymi, a w ostatnim czasie te pojazdy też spotyka się na autostradach i nie jest to żadne wbicie szpilki czy tam zaczepka, a po prostu tak jest, ale nie wiem, chyba na autostradę dziś nie będę jechał. Zobaczymy, ale jakaś prezentacja, omówienie, VMAX, raceboxik. Myślę, że te elementy się pojawią. Oj, nie wiem, czy to jest czas, bym się zaczął pilnować, by ten cały mój kanał nie wymknął się po prostu spod kontroli. Jeszcze mam kilkanaście kilometrów, cisnę. Widzimy się na miejscu. No, cóż mogę powiedzieć? Jesteśmy w firmie Rajtech, autoryzowanego dealera takich oto sprzętów marki New Holland. Proszę bardzo, taka T6 145, cała armia. Jedne mniejsze, inne większe. O, ten jaki mały, sportowy przykładowo. Znaczy, czy ja wiem, czy sportowy? Traktor, który dzisiaj będzie przeze mnie testowany, chyba jest szybszy, a na 100% mocniejszy, większy i tak dalej. Ogólnie jeśli chodzi o ciągniki New Holland, oj, tutaj będą chyba kłótnie w komentarzach, ale tak po prostu jest. Według statystyk od 15 lat są najczęściej kupowanymi ciągnikami, traktorami. No to nie jest żaden John Deere, czy tam jakiś Claas, Team New Holland. No tutaj mamy taki większy model T7 215S, ale nasz to jeszcze coś grubszego. Proszę bardzo. To jest dopiero larwa, z tym, że nie czarna, a niebieska. Ten egzemplarz z doposażeniem, ale to powiem wam, będę wam o wszystkim tutaj opowiadał, 14 ton mniej więcej. Była zapowiedź na Prima Aprilis właśnie przy tej maszynie. I tak nie wiem, kto uwierzył, kto nie, ten nie. U mnie nie ma clickbaitu, ja przetestuję dzisiaj ten samochód. Ten sprzęt, ten traktor, przyjrzymy mu się z bliska, troszeczkę wam o nim poopowiadam, wiadomo, nie będzie to jakaś super profesjonalna prezentacja, taki można powiedzieć rzut oka z mojej perspektywy, a jest to dokładniej New Holland T7 290 HD, czyli już można powiedzieć taka praktycznie topka, jeśli chodzi o traktory New Holland. Wersja wyposażenia powiedzmy taka pośrednia, proszę bardzo. Tak się tutaj patrzy. Rozmiar opon 900, szerokość 90 cm, żeby wam to zobrazować. Jeśli ktoś bierze udział w cyklu odcinków Rolnik Szuka Żony, no to gdy powie, że w takim ciągniku ma oponki 900, to już przez całą serię w sumie nie musiałby mówić nic. Jak się dowiedziałem, no to szerszej opony tutaj chyba nie ma. Tamten na przykład ma bodajże 800, to jest też T7, ale 215, nie, 650, a tam 900. Też nie jestem pewny, czy będzie to najdroższy pojazd prezentowany u mnie na kanale. Póki co najdroższy chyba był Mercedes AMG GT63S i Performance. 1 200 000 złotych ponad. Ten bombowiec jakoś 1 000 000 złotych. Netto. Czy to najdroższy pojazd, czy nie? Na pewno najcięższy. Od 10 do 14 ton mniej więcej waha się masa takiego traktora, takiego T7 290. Tutaj z tym wyposażeniem i z tymi obciążeniami, proszę, tutaj jest obciążenie 1100 kg, tutaj we wnękach, w bębnach kół też takie. Sprawdzimy, jaki tutaj jest VMAX, sprawdzimy przyspieszenie od 0 do 50 km na godzinę. No i co? Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, co ja mam w ogóle tutaj opowiadać? Nie, no można tu poopowiadać. No to przede wszystkim te potężne koła, 650, to widzieliście w tamtej T7 215 bodajże, to z tyłu była taka szerokość, tutaj jest z przodu, tutaj 900, potężna felga. Słuchajcie, nie wiem jak wam to pokazać, ale jak ja mam 198 cm wzrostu, to normalnie sprawdzam, czy w aucie na przykład mieszczę się sam za sobą. Tutaj teścik 2-metrowca można zrobić oponie. Opona ma 205 chyba
cm. Gdy jedziemy sobie drogą publiczną i mijamy się z ciężarówkami, no to siedzimy zdecydowanie wyżej niż kierowcy, no w cudzysłowie tirów. Mamy tutaj napęd na wszystkie koła i jest to też ciekawe, bo ogólnie możemy go sobie rozłączać, podłączać, blokować dyfry. Dyfry mogą się blokować i rozblokowywać automatycznie. Nawet jeśli w lesie chcemy zrobić sobie ciasną zawrotkę, no to są tutaj dwa pedały hamulca. No i po prostu jedną stronę ciągnika możemy sobie zblokować, a drugiej po prostu dać tam czadu. Wiecie, o co chodzi. Jedna strona będzie utaplana w błotku i po prostu będzie zablokowana, a druga będzie obracała maszynę. W ogóle na kierującego ciągnikiem nie mówi się kierowca, czy tam jakiś maszynista, operator. Dużo przeszkleń. Mamy tutaj też dodatkowy jakby pakiet oświetlenia zewnętrznego, światła mijania. Jednak tutaj u góry takie jakby listwy LEDowe do jazdy dziennej. LEDowe oświetlenia jakby robocze i tutaj u góry, cyk, w ogóle u góry. Po bokach, znowu po bokach, tylko wyżej i z tyłu. Nawet ciężko mi to pokazać, ponieważ jest to taki wysoki pojazd. Wiecie, w przypadku tego odcinka, jeśli chcecie coś dodać, jeśli chcecie mnie poprawić, nie ma problemu. Zapraszam do działu komentarzy. Ja nie jestem specjalistą w zasadzie od takich maszyn. Może się nie znam, ale lubię zaprezentować. Nie no, ale troszeczkę musiałem poczytać tutaj i przejść takie no, 1,5 godzinki szkolenia, powiedzmy. Jednak ciężko tego wszystkiego po prostu się nauczyć. Jest to naprawdę bardzo zaawansowana maszyna, ale ogólnie jak się z nią zaprzyjaźnimy, jak troszeczkę poobcujemy, to się okazuje, że te wszystkie rzeczy, jeśli je po prostu sobie ogarniemy, no to są po prostu one stworzone do tego, by operatorowi tutaj w pracy było lepiej. Jest tutaj autopilot, którego możemy sobie zapamiętać, różne takie sekwencje, a to później Wam poopowiadam. Z przodu i z tyłu mamy tak zwany TUZ, czyli 3-punktowy układ zawieszenia i tak będę po prostu Wam powtarzał. TUZ, proszę bardzo, cała hydraulika, ten element tutaj po bokach, cyk. Z przodu też jest coś podobnego i by Wam zaprezentować, jak to mniej więcej działa, jak to tutaj się porusza, bo już z zewnątrz można tym operować za pomocą tych przycisków. Muszę bestię odpalić. Dobra, odpalimy. Będziemy troszeczkę się przekrzykiwać z silnikiem. Kabina wprawdzie jest tutaj świetnie wyciszona, podobno 66 decybelowa kabina, tak to się mniej więcej nazywa. Średnia wersja wyposażenia, w najbogatszej wersji mamy tutaj chyba drzwi otwierane na pilota, jest system start-stop, schodki, tutaj pojemnik na AdBlue, 96 litrów, to jest w ogóle pojemnik na AdBlue, miejsce dla pasażera albo dla pasażerki. O, kultura, dlatego mówiłem, że właśnie kurczę, koszulę w kratę, ale też skórkę tutaj trzeba nałożyć. Odpalimy, w ogóle zobaczcie, tutaj taka animacja jest, o, system multimedialny. I cyk. Może i teraz wydawałoby się, że jest tutaj głośno, ale zobaczcie, zamykam. Jest naprawdę znośnie i cicho i wygodnie w ogóle. O, tak sobie bounsujemy na fotelu. Ale dobra, najpierw te tuzy. Ale to jest maszyna. Rajtech. A, bo jeszcze mi się przypomniało, ogólnie taki ciągnik można sobie kupić, ale też można go sobie wypożyczyć. Na przykład ten konkretny egzemplarz. Jeszcze o czymś zapomniałem. No nie wiem, czy się komuś sprawdzi, czy nie. Czy ktoś potrzebuje aż takiego konia wielkiego, czy wystarczy mniejszy. Proszę, w ogóle dywaniki tutaj. Kulturka. Bodajże ciągnik i światła. No, tutaj chciałem Wam poodpalać i te wszystkie powłączam. Ogólnie jak się wejdzie tutaj do środka i się siądzie w fotelu, to silnik ma wyższe obroty, mniej więcej 900, ale jeśli wyjdziemy i coś po prostu z zewnątrz sobie robimy, obroty się obniżają. No, taka rakieta. Proszę. Ale tutaj aż razi po oczach to wszystko. Nie można używać tego oświetlenia na drodze. I proszę, tutaj przedni 3-punktowy układ zawieszenia. No, mamy tutaj takie obciążenie. To, tak jak wcześniej Wam pokazywałem, 1100 kg. Także jest to silne wszystko, jest silne po prostu. I proszę bardzo, tutaj przyciski. Cyk. Kurczę, aż się tak cały troszeczkę podniósł. Ogólnie można tutaj zrobić w jakiś tam sposób, nawet nie wiem dokładnie, że taki traktor może nam pokłon zrobić. Dobra, podnosimy. Ok, myślę, że będzie wystarczająco.
No tutaj obroty ciągle tego silnika się zmieniają w zależności od tego, co robimy i z jakich funkcji korzystamy. No wiecie, jeśli korzystamy z hydrauliki, jeśli korzystamy na przykład tutaj z jakiegoś zewnętrznej maszyny, którą podczepiamy pod wał i tak dalej, no też to wszystko będzie się zmieniać. Wszystko możemy też sami regulować. No i tutaj z tyłu, zobaczcie, tutaj są przyciski z jednej i z drugiej strony. O, teraz to powoli tutaj idzie sobie w dół na takich amortyzatorach. Proszę bardzo. Ale aż można mieć kosmate myśli, jak się to ogląda. Tutaj hydraulika. Też fajna rzecz w tym ciągniku jest podobno taka, że tutaj jest jakby spuszczenie jakby ciśnienia, żeby po prostu te jakby przewody wyszły nam łatwiej. Powiem tak, na szybko podejdźmy do jakiegoś knypka. O, na przykład ten mniejszy ciągniczek, no to już tutaj nie ma takiego czegoś. To wszystko jest ogólnie takie mniejsze, prostsze, jakby troszeczkę bardziej zabawkowe. O, to tak bardziej dla entuzjastów, którzy wolą mieć pełną kontrolę nad wszystkim, co tutaj się dzieje. No, to już taki nie Team New Holland T7, tylko raczej Team Zetor. Kawał maszynerii. No i tutaj można powiedzieć ten cały most tylny ogólnie. Proszę, amortyzatory i sprężyny, na których jest kabina. W tym egzemplarzu akurat mamy mechaniczne amortyzowanie kabiny, ale też jest w opcji aktywne. Kurczę, wcześniej z tymi zaworami wam powiedziałem, że to jest hydraulika, to jest elektrohydraulika, dokładniej. No i co? Jeśli chodzi o silnik, no to mamy tutaj 6-cylindrową jednostkę, turbodieselka. I tak, jest to T7 290 Heavy Duty, ale jeśli chodzi o serię T7 Heavy Duty New Hollanda, no to jeszcze możemy mieć tutaj T7 315 Heavy Duty, T7 340 Heavy Duty i po prostu różnią się tutaj mocą, bo z tego co widzę w danych technicznych pojemność jest ta sama, 6,7 litra. Tutaj mamy 288 koni mechanicznych, jeszcze tutaj jest podane jakby moc znamionowa, to po prostu inne normy podawania mocy, 271 koni mechanicznych, ale to się liczy 288, dlatego oznaczenie 290 jest. Maksymalna moc rozwijana jest przy 2100 obrotach, ale jakoś wyżej się nie kręci ten silnik. No nie musi, nie jest to auto osobowe. Przy 1400 obrotów mamy maksymalny moment obrotowy, który wynosi prawie 1200 Nm. Skrzynia biegów. O, tutaj na pewno przeciwnicy prawdziwej motoryzacji się troszeczkę oburzą, ale skrzynia biegów jest tutaj bezstopniowa. Tak jest. Aczkolwiek ma 4 mechaniczne tryby jeszcze. Skrzynia bezstopniowa z 4 mechanicznymi trybami. Troszeczkę czuć w czasie jazdy, jak się te tryby zmieniają. Jeśli chodzi tutaj o układ kierowniczy, jest on aktywny, jest jego wspomaganie. Można sobie tutaj regulować w ogóle, no nie wiem, jakby przełożenie całe. Nie wiem, mam nadzieję, że w menu uda mi się to wyszukać. Paweł, który tutaj mi wszystko pokazywał, odpalił to, ale nie wiem, czy mi się uda. Pojemność zbiornika paliwa, ropy, wynosi tutaj 650 litrów. New Holland Intelligence, proszę. Ale chromowane nawet emblemaciki. Wszystko w zasadzie wydaje się tutaj takie bardzo konkretne i dość toporne i szorstkie, ale gdy wchodzimy do środka, gdy zajmiemy tutaj sobie miejsce, o, oczywiście obroty od razu skoczyły, gdy zamkniemy drzwi, to po prostu jesteśmy niesamowicie odizolowani od tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz. Szczerze mówiąc, to nawet ta kabina jest świetnie odizolowana po prostu od reszty. Jak tutaj odpalamy silnik, no to myślę, że nawet w aucie osobowym, benzynowym bardziej przenoszą się wibracje, nie wiem, na koło kierownicze na przykład, tutaj na kabinę całą. Po prostu odpalamy i jedynie jakieś dźwięki po prostu wydobywają się tam z przodu. Kabina osobna. No pełne odizolowanie. Widok z perspektywy kierowcy. Proszę bardzo. Widoczność jest rewelacyjna. Od razu sobie powyłączamy te lampy, ale tak, jeśli tutaj na przykład wejdziemy jedynka,
kamera przyrządu, no to proszę, tutaj możemy sobie kamerkę ustawić. Kamery są tutaj dwie, a mogą być opcjonalnie 4. Czekajcie, gdzie to było? O, tutaj. Proszę bardzo, tą wyłączymy. O, w ten sposób, proszę, z tyłu. Jeśli chodzi o kabinę pasażerską, no to tutaj mamy takie różne ikonki, lusterko, lusterka. Lusterka ogólnie są elektrycznie regulowane. Oświetlenie, podsufitka, jest miękka, przyjemna. 4 głośniczki, system audio, no tutaj takie normalne radyjko. Ogólnie można też mieć tutaj New Holland radio, po prostu oryginalne i wtedy można sobie też bodajże z systemu multimedialnego nim sterować, z przycisków dodatkowych. O, tutaj są takie przyciski dodatkowe do radia, mikrofonik, jakaś siateczka. Najpierw sobie tak obejrzymy tutaj bez multimediów. No, tu jeszcze głośniki. Tutaj jest nawet miejsce na akcesoryjny subwoofer. Kierowniczka jak w Citroenach. Zobaczcie w ogóle, jak to się łatwo tutaj paluszkiem obraca tymi kołami. O, tam sobie jedzie też szósteczka, także mniejszy. Tutaj mamy taki panel centralny, taką konsolę centralną, z której wychodzi masa nawiewów, manetki. To jest, no w cudzysłowie tak powiem, od skrzyni biegów, od napędu właściwie, do przodu, do tyłu, luz. No i teraz jest na P i na P, no tutaj elektryczny hamulec, tak jak auta mają na przykład elektryczny hamulec ręczny, no tutaj też się elektryczny hamulec zaciąga. Jak chcemy jechać, no to czekajcie. 2 pedały od hamulców na jedną stronę i na drugą, ale tak to one są połączone, podobno bardzo rzadko ktoś je rozszczepia. Tutaj jest sprzęgło, tutaj jest regulacja kierownicy do góry i w dół, no jak wysiadamy, to sobie możemy tak zrobić, trochę jak w ciężarówce. Tutaj kierownica się reguluje, o, w ten sposób. Zobaczcie, to jest kawał maszyny rolniczej takiej, ja to wszystko jedną ręką tutaj delikatnie obsługuję. Tutaj, proszę, możemy rew zrobić. O, obrotomierz. W ogóle nic, prawie żadne wibracje na kabinę się nie przenoszą. Tutaj to samo, możemy sobie podnieść obroty. O, na przykład jak mamy jakąś maszynę podłączoną z tyłu do wału, no to po prostu może ona wymagać większej mocy po prostu silnika. No i tak możemy sobie robić. Boże, tutaj aż strach tego przyciskać. To jest coś chyba od obrotów, tak mi się wydaje. Klaksonik. O, taki klaksonik delikatny. Ja normalnie bym tutaj jakiegoś train horn sobie zamontował. Kolejna manetka od wycieraczek. Wycieraczki mamy z przodu i z tyłu. Podgrzewane szyby chyba też z przodu i z tyłu. I ekran centralny. Nie jest on dotykowy. No po prostu tutaj takie położenie tuzów na przykład. Prędkościomierz jest tutaj. Tutaj są 3 zapisane prędkości, jakie możemy sobie ustawić ogólnie. I proszę, możemy je sobie tutaj zmniejszać, zwiększać. To są takie jakby maksymalne prędkości, takie limitery. O, tutaj zobaczcie. Te tryby się zmienia, F3, F2, F1. Można tutaj sobie ustawić nawet prędkość, zobaczcie, jaką niską, 0,03 km na godzinę. I w dodatku, gdy ustawimy, by ten wóz jechał sobie tą prędkością, to jeszcze tutaj można sobie dozować po prostu wszystko dodatkowo. Można jechać sobie bardzo powoli, a utrzymywać silnik na wyższych obrotach, na przykład, żeby coś sobie z tyłu też pracowało. Kierownica oczywiście do sterowania, pedały do przyspieszania oraz hamowania, ale to akurat nie jest takie oczywiste, bo tutaj jeszcze mamy takie 2 joysticki. Ten w zasadzie, kurczę, ciężko mi powiedzieć, czy tym można jechać. Czekajcie, zrobimy sobie tak i tutaj i na przykład weźmy o D, znaczy co ja mówię D, do przodu albo do tyłu. O, proszę bardzo, teraz ustawiłem. Auto tutaj nam rusza, znaczy auto, co ja mówię, auto. O, teraz będzie ok. Tak jest, ciągnik nam już rusza powoli. Ale tutaj ogólnie też można sobie przyspieszać, ustawiać, czy mamy jechać do tyłu, do przodu. To jest w ogóle taki panel sterowania. Dobra, co jeszcze tutaj kontynuując, ilość paliwa, jakieś temperatury, ciśnienia. Tutaj jest przebieg, w zasadzie przebieg nie liczy się tutaj w kilometrach, tylko w roboczo godzinach. 276 roboczo godzin i serwisuje się taki traktor co 750. Dobra, przejdźmy jeszcze do tego panelu tutaj całego. Szczerze, wszystkich rzeczy aż wam tutaj tak dokładnie nie opowiem,
No tutaj, proszę bardzo, to są do tych tuzów z przodu i z tyłu. O, tutaj do góry i w dół można sobie ustawić, by były te wszystkie jakby, no, trzypunktowe układy zawieszenia albo luźniej, żeby tak luźniej sobie troszeczkę pracowały, albo były sztywniejsze i tak dalej. Pełno tutaj w różnych miejscach znajdziemy przycisków z cyferkami 8, na przykład tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pod te przyciski można sobie zaprogramować różne funkcje. Ojejku, jeszcze słoneczko nawet wyszło. Tutaj mamy przyciski do tych zaworów z tyłu. O, który od czego jest, no to nawet stąd widać dobrze. Tutaj jeszcze mamy taki przewód, który możemy sobie zamontować do zaworu z tyłu, jednak to nie jest już od żadnej hydrauliki i tak dalej. Powietrzny, pod wysokim ciśnieniem możemy sobie cały tutaj tył oczyścić. Abym jeszcze nie zapomniał, no to tutaj jeszcze mamy taki schowek, też nawiewy, fotelik i tutaj pod spodem schowek i to jest właściwie taka mini lodóweczka. Jeśli chodzi o regulację fotela, no to możemy sobie przesuwać ten fotel do tyłu, do przodu. Jest tutaj też taka kołyska. Tutaj, nawet nie wiem czy to będzie widać, tutaj jest do przodu, do tyłu i tutaj byśmy na fotelu po prostu sobie tak skakali. Czekajcie, wam pokażę z innej perspektywy. O, proszę bardzo, ten cały panel z boku z tym podłokietnikiem, z fotelem, to wszystko razem sobie chodzi. Jeśli chodzi o zawieszenie przedniej i tylnej osi, no to nie ma tutaj jakichś tam osobnych amortyzatorów i tak dalej, czy tam pneumatyki. Tutaj kabina jest amortyzowana, o to tutaj chodzi, ale teraz jest luks. Tutaj blokada mostu automatyczna, tutaj możemy my sobie zablokować. Tutaj od przedniego bodajże napędu, czy ma być on dołączany, czy nie. W każdym razie to jest po prostu od napędu, czy to przednia, czy tylna oś. Tutaj zawrotki na polu. Wybaczcie, jak ja to tam wam mówił tak prościuteńko. I tutaj możemy sobie zapisywać daną sekwencję naszych działań. Przykładowo, coś z tyłu podłączone chcemy sobie podnieść, zmniejszamy prędkość, moc, obroty i tak dalej. To podobno tutaj można właśnie to wszystko zapamiętać, żeby automatycznie się odbywało. Mało tego, gdy wejdziemy sobie tutaj, proszę bardzo, widok naszego ciągnika w 3D elegancko. Możemy sobie to obracać, patrzeć jak jedziemy, nawet gdy tutaj skręcamy kołami, to proszę, też to tutaj widać na animacji. Tutaj ogólnie możemy sobie zarejestrować po prostu nasz przejazd po polu, możemy go zapamiętać i auto tutaj powinno nam samo go wykonywać. Proszę, tutaj kierunki, na przykład ścieżka, prosto kierunek, krzywa, spirala, naprawdę różne rzeczy. Te granice. Jest naprawdę zaawansowany mega sprzęt. Tutaj jeszcze, gdy mamy z tyłu coś podłączone, to można dodatkowy ekran sobie zamontować. Takie urządzenie diagnostyczne jakby do zewnętrznych urządzeń. Powiem tak, jeśli tutaj operator ma jakiś problem, czegoś na przykład nie potrafi obsłużyć, to jest tutaj kamera przy ekranie. Można się połączyć z obsługą takich New Hollandów i auto jest połączone z internetem bodajże. Taki gość, który chce tutaj pomóc operatorowi, będzie miał wszystko, co my mamy na ekranie, podgląd. O, widzę ten ekran, nawet tutaj można sobie tak ustawiać. Będzie też nas widział i jeśli coś będziemy chcieli ustawić, no ten operator będzie nam pomagał. Nie będzie mógł za nas tego zrobić, ale na ekranie będą pojawiać się po prostu kropki, gdzie trzeba wcisnąć, w co przejść, na przykład tutaj sobie coś wejdziemy i tak dalej. Zmienimy jakieś obroty kamery, światła robocze. No, takie instruktaże. Ogólnie jeśli chodzi... Momencik. Czy to jest takie ogólne menu? O, tutaj to jest taki ekran roboczy, powiedzmy. Diagnostyka pojazdu, wydajność, raporty wydajności, ustawienia, ciągnik. Tutaj proszę, mamy całą listę, co możemy ustawiać. Nawet tutaj ogrzewanie jakieś postojowe jest, czy nie? Kurczę, klimatyzacja, normalnie, wszystko jest na automatyczną ustawioną, włączona jest klimatyzacja. HTS, no to te chyba nawrotki bodajże, jak dobrze pamiętam. Silnik, jeśli chodzi o silnik, to tutaj jest jeszcze, coś bodajże takiego. Tutaj jakby taki komputer pokładowy nasz. W ogóle tutaj jest pokazane gdzieś, poczekajcie, gdzieś to było. Ile ten samochód, ile ten pojazd nam zużywa
na godzinkę. No czekajcie, tutaj jest odległość na drodze. W ogóle jak tutaj się liczy prędkość? Oczywiście auto też tutaj sobie bierze z kół prędkość, ale ogólnie jest tutaj pod spodem czujnik, bo na przykład jeśli byśmy się zakopali, no to ciągnik będzie nam pokazywał prędkość z kół, no to będzie po prostu fake, nie? Bo będziemy stać zakopani, a prędkość będzie się pokazywała jakaś, dlatego jest tutaj też dolny taki czujnik zewnętrzny jakby. Tutaj proszę bardzo, te kamerki, tutaj też korekta driftu, nie driftu, driftu. No kurczę, coś nie mogę tutaj znaleźć tego komputera pokładowego też jeszcze. O, właśnie, tutaj zużycie, proszę, ropy na godzinę 2,9, a wcześniej było 4, to się rozgrzał. O, teraz gazu dodaję. No wszystkie takie parametry, poziom paliwa, jeszcze 150 litrów mamy. Układ kierowania też tutaj można sobie jeszcze poustawiać właśnie, żeby normalnie dosłownie taki ruch zrobimy i te koła tak szybko nam się tutaj przestawią. Ogólnie tutaj z Pawłem rozmawiałem, jak mnie tutaj szkolił, to łatwiej mu dozować wszystkim i hamować właśnie z joysticka. Też jeśli ciśniemy sobie tutaj w autopilocie, no to musimy bodajże przyciskać ten przycisk, pojazd będzie nam pikał po prostu, jak tutaj będzie jechał na autopilocie, żeby sobie zawrócić i tak dalej, żeby po prostu, nie wiem, żeby potwierdzić jakieś nasze działania, czy żyjemy, czy tutaj nie zasnęliśmy. Nie ma jakiegoś systemu antykolizyjnego tutaj, no i byśmy tak jechali sobie przez ten płot, tego ciągniczka, z przodu byśmy wciągnęli, tam Opel Agila stoi, to też. Nie no, ale tak w ogóle jakby coś nam tutaj się działo, no to wciskamy stop i tutaj ten przycisk jest odpowiedzialny za odłączenie wszystkich systemów, po prostu zablokowanie bodajże zaworów, zatrzymanie się pojazdu. Dobra, myślę, że to by było chyba na tyle i będziemy mogli wybrać się na jakąś przejażdżkę. Ja tutaj sobie przyszykuję sprzęt, a wy może co? Soundcheck? Piękna sprawa. Jeszcze raz odpalenie. W środku tak to wszystko delikatnie się odbywa. Piękna sprawa. To co? Taka perspektywa z oczu kierowcy, z oczu petrolheada w dzisiejszym filmie. Dobra, tutaj multimedia muszą się nam wgrać. IntelliView 12 display. No i dobra. Tak. Dajemy sobie do przodu i o, pięknie. Wykręcimy na raz. Nawrotka. Dobra. O ile wiem, ograniczenie do 30 km na godzinę jest na drodze normalnie krajowej, publicznej. A sobie tutaj zrobimy nawrotkę. Ogólnie no ma tutaj buta ten New Holland. Jest ciekawe uczucie, tak jak deptamy ten pojazd, to taki zwierz. Niby taki nie za szybki, trochę mozolny, ale taki niedźwiedź, który chciałby cię przytulić. Aczkolwiek muszę przyznać, jest tutaj wygodnie. Dobra, poczekamy. O panie, tutaj trzeba będzie mnie puścić. Puści. I dzida, deptamy. To jest opór. Ustawimy sobie tutaj tryb, o, ten spokojniejszy, do 30 km na godzinę, by nie przekroczyć prędkości. No i proszę, perspektywa z oczu kierowcy. Dobrze wiemy, jak tutaj można było jechać poza nagrania. Można byłoby, ale nie można przekraczać prędkości 1240 obrotów. Możemy też sobie tutaj joystickiem tempomacik ustawić. Teraz zadziała? Zadziała, proszę bardzo.
I co, jeszcze tutaj wam chciałem wspomnieć o tym, że w silniku, co ciekawe, nie ma tutaj EGR żadnego. Nie ma tutaj nawet świec, szczerze mówiąc. Ten silnik odpala po prostu swoim ciśnieniem. Common Rail. No i tutaj będziemy musieli zjechać troszeczkę w ciężarówce, ją puścimy. Dobra, wszyscy nas powyprzedzali. A będziemy sobie jechać spokojnie, no trudno. No nie ma tutaj świec. Silnik odpala ciśnieniem. Jest jedynie taki podgrzewacz powietrza, by po prostu jak jest mróz, no to silnikowi łatwiej było odpalić. Common Rail. No i też tutaj mamy, jak jest układ wydechowy, nie ma filtra cząstek stałych DPF tak zwanego, bo DPF wypala się przy 900 stopniach, a tutaj jest jakieś inne filtrowanie tego powietrza. Wiecie, powietrze czystsze wywala się z wydechu, ale też powietrze czystsze wpada do silnika, dlatego jest on bezpośredni, jak nie ma EGR-u. No tutaj wypalanie tego całego systemu jakby oczyszczania spalin zamiast za DPF odbywa się w 700 stopniach. Dobra, co byśmy tutaj może zjechali sobie zaraz na jakąś spokojniejszą drogę, może na jakieś troszeczkę bezdroża? Nie, tam nie będę wiedział gdzie zawrócić. Dobra, tutaj jakaś konfiguracja systemów i tak dalej. Ja pierniczę, ja się boję na to patrzeć, jak tutaj prowadzę ten wehikuł, ale dobrze to wszystko wygląda. O, wziąłem jeszcze sobie decybelomierz. O kurczę, w sumie rankingi prowadzę 50, 90 i 120 km na godzinę. Tutaj przy 50, gdyby jakiś zamknięty odcinek znaleźć, można byłoby zbadać, ale też na pewno zmierzymy sobie tutaj wyciszenie tej kabiny, czy faktycznie jest 66 decybelowa. Ale fajnie, podoba mi się. Kurczę, jak se można na kategorię B, ja bym sobie taki mały ciągniczek kupił. Niedaleko mam do Lidla, bo z 1,5 kilometra bym sobie jeździł na przykład takim na Lidl. Co wy na to? No, kierunkowskazy. W ogóle ten New Holland wyprodukowany był w Austrii, Saint Vincent. Jakoś tak ta miejscowość się nazywa. No, na ściągawce sobie nawet napisałem, ale już nie będę zaglądał. No, kierunkowskaz. Patrzcie, ten fotel normalnie. Jo, ale se pływamy pięknie. Można go sobie tutaj jeszcze... Nie, to się przesuwa. Gdzie to było? Dopompować? Nie, spuścimy. Weźmiemy sobie tak na luźnego Ryszarda totalnie zrobimy. Nie, dobra. Musiałbym na spokojnie tutaj sobie go podregulować po prostu. O, ale teraz jest ok. No widzicie zresztą jak ja tutaj sobie... O. Lecę. Lecimy, ziomuś. Dobra, na przykład zatrzymamy się. Jak tutaj się startuje? A, w ogóle joysticzkiem, o. Proszę, hamowanie silnikiem. Chcemy jechać na wstecznym, akurat nikt za nami nie jedzie, to sobie wciskamy to na przykład. O, jakoś tak. O. Cofamy. Teraz chcemy jechać do przodu, no to wciskamy to. I nawet joysticzkiem, o. Pyk. I lecimy. I tempomaci. Tutaj już nie trzeba w ogóle gazu wciskać, jak się tym joystickiem leci. O. Tu możemy sobie oczywiście z tego F2 do 30 km na godzinę, zobaczcie. Tu można sobie zwiększać tą prędkość, o, tym scrollem. F2, 32 na przykład, że możemy max jechać i będzie nam utrzymywał jakąś tam daną prędkość. A nie, max prędkość. Zejdziemy sobie na przykład tutaj, o. F3 no to 55. No to już maszyna naprawdę tutaj zaczyna grubo przyspieszać. No, ciśniemy 30 na godzinę, ale można też jeszcze na F1 sobie dać. No to jest taki tryb najspokojniejszy. Ogólnie zaraz tutaj sobie zrobimy też zawrotkę. Musimy tutaj uważać na szerokość tego
pojazdu, żeby inni się też pomieścili tutaj nam. Nie, ja tutaj bym szoferem. Takiego ciągnika był spoko, myślę. Szczerze, to nawet jakbyśmy się przesiedli z osobówki do tej maszyny. Dobra, tutaj uspokoję, tutaj zawrócę sobie. A na raz się chyba nie złamiemy, coś mi się tak wydaje. O, cyk. Dajemy sobie do tyłu. I też tutaj są R1, R2, R3 prędkości cofania nawet do przodu. Dzisiaj pierwszy raz w ogóle jeżdżę taką bestią, ale wcześniej miałem przyuczenie. Ale powiem wam, na początku strasznie się bałem, ale potem już z minuty na minutę, no to już fajniej tutaj. Wszystko się tak jakby, nie wiem, jak sarenka już sobie prawie jeżdżę, jak sarenka. Chociaż jak miałbym sobie jeszcze te programowanie tutaj wrzucić, autopilota, no to wiadomo, byłoby ciężej. No i co? Może jakiś taki teścik od 0 do 50 raceboxem? Z prędkością maksymalną od razu. No i 55 według GPS. Tak to wygląda. Zaraz zrobimy sobie pomiar wyciszenia. Ogólnie znam wiele osób, których po prostu marzeniem byłoby się przejechać taką maszyną, ale szczerze, to jest frajda lepsza niż jakimś chyba supercarem jechać. Naprawdę mi się to tak podoba. Wiecie, jak ja na co dzień nie jeżdżę takimi sprzętami, no to mi się to strasznie podoba. A ktoś, kto po prostu takim New Hollandem heavy duty pracuje, no dla niego to jest po prostu już takie normalne. No, tutaj bujana jest. Ogólnie ten traktor jest zestrojony dość sztywno. Właściwie tylko na oponach tutaj się bujamy. No i na fotelu. Praktycznie w każdą stronę tutaj możemy się pobujać. Jest to takie wrażenie, jakbyśmy jechali Mercedesem klasy S W220 z tak totalnie wywalonym zawieszeniem. No dobra, zjedziemy sobie może tutaj w bok. O, kurczę, tak pięknie wycackany ciągnik był. Więc co, zjechałem tutaj, by zmierzyć wyciszenie. Bierzemy, proszę bardzo, ile tutaj? Minimalne. No 48,6, a maksymalne? Tylko nie będę nic mówił, ani się ruszał. No patrzcie, 55,8, a gdy tak sobie na luz na przykład wrzucimy, czekajcie, o, tutaj, i teraz damy max, jak będę dawał po obrotach. No patrzcie, 63, to nie jest 66 decybelowa kabina, tylko 63, proszę państwa. Dobra, cofamy. Dam sobie wsteczny. O, i tutaj Paweł z New Holland nagrywa moją kamerką jeszcze. No i taki to jest, moi mili, temacie. Ej, no wrzucałem wam zapowiedź, że będzie test takiego ciągnika. Mam nadzieję, że się nie zawiedliście, że nie był to żarcik, a faktycznie prawdziwy test. Dziękujemy tutaj ekipie New Holland Rajtech za udostępnienie tego wypasa. Serdecznie pozdrawiamy. No takie testy. Kurczę, może czasami bym sobie zrobił teścik tak czegoś zupełnie innego? No nie wiem jak wam, ale mi ta maszyna się niesamowicie podobała. Jak i ta cała próba tutaj Brzezinowa. Wprawdzie nie pojechaliśmy sobie na autostradę,
Tutaj w okolicach są protesty akurat. Ciekawe, czy by tutaj się ktoś kapnął, że o, Petrolhead Number One sobie podjechał. Nie, no tutaj tak lokalna przejażdżka rekreacyjna. I okej, do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Ja cisnę.